brakuje snu, a za bardzo buja, żeby kawę zrobić. Kończy się moją osobistą tragedią i popełniłem błąd. Ja się przyznaję, 3 na 1, to jest mój styl. No i tak troszeczkę wyszło niemądrze. Zapomniałem o tym paliwie. Duże takie torpedowce, lotniskowce. Choć troszeczkę trzeba było zwieracz zacisnąć i naprawdę chciałem się dobrze przygotować do tej podróży. Chciałem wyremontować jacht, chciałem, żeby wszystko było na czas, na miejsce, ale się nie udało. Ja nie wiem dlaczego. 7 lat wiedziałem, że wypłynę. 2 lata już naprawdę intensywnie do tego się przygotowywałem. Ostatni miesiąc to nie spałem, tylko i nadal nie zdążyłem. Teraz w każdym porcie montuję, coś dorabiam, gdzieś jakieś ogrzewanie składam. Jeszcze mnie bardzo dużo pracy kosztuje, żeby tak naprawdę to wszystko wykończyć, ale to już będę robił w drodze, a nie mogłem sobie pozwolić. Były plany i wiedziałem, że mam ruszyć, więc ruszyłem. Łódka absolutnie nie jest do tego gotowa. Jak wspominałem, ja ją włożyłem do wody, nie będąc pewien, czy moje naprawy trzymają, czy to wszystko jest szczelne, i wiedziałem, że płynę. Po prostu płynę i musiałem. Ja już nie mogłem dłużej czekać. Teraz jestem w tej podróży, jestem szczęśliwy, że ona już trwa i naprawię ją sobie gdzieś w którymś momencie. Nie możemy ruszać, jeszcze nie możemy ruszać. Wiatr jest taki przeciwny i moglibyśmy wyruszyć teraz, ale okazałoby się, że po prostu stalibyśmy w miejscu z niewielką prędkością, palilibyśmy diesla i nigdzie nie dojeżdżali. Nie udało mi się jeszcze zamontować tratwy ratunkowej, nadal jest przywiązana po prostu sznurkiem do pokładu, musi czekać. Troszeczkę porządku zrobiliśmy, jesteśmy w pewien sposób przygotowani do dalszej podróży. Założyłem też takie chińskie ogrzewanie, takie chińskie webasto. Po prostu postawiłem pod drzwiami i podłączyłem do akumulatora i mamy ogrzewanie. W czerwcu, latem, a ja wczoraj w zimowej czapce, w rękawiczkach i marzłem. Marzłem na zewnątrz, marzłem w środku. Bez różnicy, jest po prostu tak zimno, tak nieprzyjemnie, że dzisiaj pierwsze co, to najważniejsze było zamontować ogrzewanie. Mamy też na pokładzie swojego pierwszego załoganta. Ma na imię Paweł. Chyba Paweł. Jeszcze go zapytam, ale chyba Paweł. Warunki są dalekie od ideału. Jest godzina 22. Nie mamy wielkiego wyboru. Część załogi idzie spać. Normalnie nigdzie bym nie płynął. To jest po prostu masakra. Tutaj nie musi mocno wiać, ale w tych ciasnych przejściach, w tych zwężeniach wiatr wpada z otwartego morza z ogromną prędkością. I tworzą się takie dysze, praktycznie w miejscu płyniemy, ledwo się przemieszczając, a to już jest dobra pogoda, bo było dużo gorzej. W tamtą stronę jest otwarte morze, ale tam nie płyniemy, bo by nas ono dzisiaj zabiło. Będziemy przepływać pod ścianą największego w Europie klifu. On ma jakąś nazwę, ale teraz sobie nie przypomnę. Ale ma nazwę. Podpłyniemy pod samą ścianę i w ogóle na pokładzie jachtu jest dron, tylko ja nie potrafię nim latać. A poza tym w dzisiejszych warunkach to by mi nic nie dało, nie mógłbym go użyć. Ale muszę się nauczyć latać dronem, bo tam jest taki problem, że nie dosyć, że trzeba latać, to jeszcze trzeba potrafić używać w locie kamery, a najlepiej jedno i drugie jednocześnie. Ale jeszcze nie jest mój poziom. Przepływamy pod Hornelen. Chyba, bo nikt nie ma pewności, jak to się nazywa. Ale robi wrażenie. Hornindal. Najwyższy klif Europy. A może Hornelen? Nie Hornindal. Robi wrażenie ta góreczka. Co z tego, że jest środek nocy? Trzeba jechać. Parę lat temu przyjechałem tutaj prosto z wiatrem. Wychodzę za tego zakrętu i widzę jak dżiny, takie 10-15 metrowe. Czekaj, bo jadę w skały. Nie można nagrywać i... Dobra, przestałem jechać w skały. Muszę zatrudnić jednak sternika.
wyjeżdżam tutaj z tego zakrętu i widzę takie 15, no może 10-metrowe trąby wodno-powietrzne, no widok był nieziemski i pierwsza myśl jaka mi się pojawiła, to czy można w to wjechać i co się stanie. Jechałem na żaglach z wiatrem, no i troszeczkę się bałem o żagle, no i ostatecznie wyminąłem je. To były 4 albo 5 sztuk. Nie chcę ani nie doszacować, twierdząc, że były 4, ani nie chcę umniejszać sobie tego widoku, ale wtedy wiało naprawdę mocno i to jest jakieś charakterystyczne miejsce, wyjątkowe miejsce, że takie dżiny, jak dżiny się tutaj ukazały, ale nigdy więcej, jeszcze parę razy tutaj byłem i jeszcze nigdy więcej nie udało mi się takiego zjawiska zaobserwować. Tutaj dokładnie na tym zakręcie dokładnie to, co teraz widzicie. A tu jest mój wiatromierz. Nie mierzy co prawda prędkości, ale kierunek pokazuje. I jest wielofunkcyjny, bo i rybę wyciągniesz. Jest 1:30. Będziemy jechać gdzieś do godziny 3. Nie potrzeba żaglowania, żeby jacht stawał w pochyle, tak więc wieje okrutnie, no w dolinach wiatr schodzi z wielokrotną prędkością. O, już czas spać, już bełkocze, już ewidentnie bełkocze. No jest jeszcze zatoczka, którą sobie wybraliśmy na noc, a bardziej na rano, żeby stanąć, jest maleńka. Są tam jakieś wypłycenia paskudne, trochę jestem scykany, ale nie mamy wyboru, będziemy stawać, będziemy próbować tam. Trzeba skończyć tę podróż, no jeszcze godzinka, ale już mam już dosyć. Tak to wygląda na mapie, mała zatoczka z porcikiem, wypłycenia wielkości 10 cm, 1 metra, damy radę. No, gdyby tak nie wiało, to bym się w ogóle nie zastanawiał, ale wieje paskudnie i będzie nas tam z boku cisnęło, no zobaczymy. No nie wiem, spróbujemy, jak się nie da, to się nie da. W Polsce pewnie już by były jakieś informacje, by przy jakimś konkretnym wietrze nie wchodzić, a w Norwegii nie ma czegoś takiego, po prostu jeżeli uważasz, że wejdziesz, to wchodzisz, a jak ci się wydaje, że nie masz szans, to lepiej nie próbuj. A mi się wydaje, że nie mamy szans, ale chyba spróbujemy. Chcę spać. Dojechaliśmy o 3 w nocy. Ta spuchnięta twarz to nie przypadek. Przespaliśmy się 5 godzin, wykończeni i ruszamy. Jesteśmy w fajnym miejscu. Taki mały, prywatny porcik, ciężko porcikiem to nazwać, po prostu kawałek, nie umiem czego powiedzieć, no takiego czegoś, do czego się staje. Po południu będę wiedział, jak to się nazywa, dzisiaj teraz nie wiem. Jak mi się chce spać, jaki ciężki łeb, ale po prostu dzisiaj jest ostatni dzień i to, co damy radę ujechać dzisiaj, to damy radę i później jest koniec. Przyjdzie sztorm, który wejdzie głęboko w wybrzeże i prawdopodobnie po prostu będzie trzeba znaleźć fajny porcik i tam stanąć. Chyba że znajdę jakąś lukę. No dobra, nie chcę teraz o tym myśleć. Nie znajdziesz żadnej luki. Aha, no i chcą 100 koron za to, żeby tutaj postać. Ja byłem tylko 5 godzin, to powinni mi policzyć 50 koron, albo 25. Jest chcą. Jest napisane, że chcą. Tak więc damy i płyniemy. Jest poranek, jedziemy, nie ma czasu. Załoga pracuje, jeden w kokpicie, drugi na dziobie. Ja robię wszystkim śniadanie, bo trzeba się zaopiekować ludźmi. Zjedzą, zamienimy się. Tak wygląda system. W skrócie, jak powstaje śniadanie? Sprawa jest skomplikowana. Czyli tak, ogólnie mamy kuchenkę indukcyjną, ale nieważne. Jest też jetball, gotuję wodę, kanapeczki jak to kanapeczki, zaraz powstaną i ugotuję paróweczki. I wtedy będę po kolei wołał
zjadaczy, darmozjadów. A i mam ogrzewanie. Tu stąd leci gorące powietrze, naprawdę gorące. Chodzi na minimalnym nastawieniu, a i tak jest strasznie gorąco w środku. Ale lepiej tak niż strasznie zimno. To jest chińskie urządzenie, bardzo fajne. Tutaj ma taki wyświetlacz. Nikt nie wie, jak się tym steruje. Po prostu coś tam się kręci. A wszystko działa na dieselka, bezpieczeństwo. Tam, a właśnie, normalnie tą dziurę zaślepia busola. Ta busola służy właśnie do zaślepiania tej dziury, bo nie działa. Ale teraz tamtędy odprowadzamy spaliny. No, to wiecie tyle co ja. Teraz już potraficie zrobić mi śniadanie w razie gdybyście mieli taką okazję. Bardzo bym wam na to pozwolił. To nie jest tak, że ja codziennie będę robił śniadania. Nie ma mowy, ja tu jestem kapitanem. Bez jaj. Brakuje snu, a za bardzo buja, żeby kawę zrobić. Tak źle, tak niedobrze. Nie wiem jak reszta załogi, ale mi się chce tak spać. A jest taka sytuacja, że tylko dzisiaj jest wiatr. Tylko dzisiaj no możemy rozwinąć żagle i płynąć. Tak więc korzystamy z tego faktu. Słaba ta narracja. No niezmiennie chce mi się spać, ale jest nadzieja, że dzisiaj naprawdę zrobimy porządny kawałek. Plan jest bardzo prosty, czyli płyniemy gdzieś po południu, staniemy na zakupy, obiad już w drodze, jakaś obiada, kolacja i płyniemy całą noc do białego rana, żeby zdążyć jak najdalej przed sztormem. Właśnie minęła północ, zmieniłem sternika, poszedł odpocząć, zjeść, bo my tutaj dbamy o swoich załogantów. To znaczy dbamy, wykorzystujemy też, ale stwarzamy pozory troski. Będziemy jeszcze płynąć jakieś 10 mil, co zajmie nam 2,5-3 godziny i kończymy 3-dniowy maraton zmęczenia. Od jutra nie mamy już szans o wiele powalczyć, tak więc cały dzień będziemy stać i czekamy, aż nieprzychylne nam wiatry miną i tyle. I tak, bardzo dużo udało nam się. Jestem zadowolony. Bardzo dużo nam się udało. Ciężko gada się pod wiatr. Bardzo dużo udało nam się uzyskać. Wywalczyliśmy mnóstwo w 3 dni, w zasadzie w trudnych warunkach. Dojechaliśmy z Zaolesundu do Bergen. Nie wiem ile to jest mil morskich, bo nikt tego nie liczy. Ale jest kawałek drogi. Płynęliśmy 3 dni, bo bardzo chcieliśmy zdążyć na czas, na miejsce na pewno. I to był taki maraton, że pod wiatr, na silniku głównie, taka męcząca, nudna żegluga, którą po prostu trzeba było wykonać, żeby dotrzeć tutaj. A tak naprawdę jesteśmy w połowie drogi. I zmęczenie. Po prostu zmęczenie, przyszło zmęczenie. Każdej nocy jechaliśmy praktycznie do rana, tak do 3, zaczynając od 7 rano, 5 godzin snu i dalej, i dalej. Żegluga sama w sobie nawet po 8 godzinach jest męcząca, po 15 to już jest tragedia. Ja mam niestety jako głównodowodzący taką funkcję, że ja nie śpię. Zmienili mnie tam załoga na chwilę w takim w miarę bezpiecznym miejscu, gdzie ja nie musiałem nadzorować tej podróży i godzinę, może pół się przespałem, ale to nie jest żaden wypoczynek. Do czego dążę? W wyniku zmęczenia, choć myślałem o tym, że paliwa może być mało, nie zdecydowałem się go zatankować. A wystarczyło stanąć, nie że jechać do stacji benzynowej, stanąć w dryfie, dolać z bańki i po prostu jechać dalej. I gdzieś pod koniec już drogi miałem powiedzmy jakieś 2 godziny jeszcze do portu, do destynacji naszej. I tak sobie właśnie myślałem, może już paliwo się kończy. Zacząłem liczyć motogodziny, ile czasu. No, powinno być, ale no, już na pewno w porcie będzie trzeba dolać. I popełniłem błąd. Ja się przyznaję publicznie, jak zawsze, po prostu popełniłem błąd, żadna to przygoda. I musiałem pokonać ostatnie morze, ostatni fiord, przejechać w poprzek. I pech chciał, że szły 3 statki.
Ja tam lubię takie spotkania, 3 statki to jest idealnie, to 3 na jednego, to jest mój styl. I no wyliczyłem, że dobrze, jednemu przejdę przed dziobem bezpiecznie, tak zrobiłem, nie było tematu. Drugi to samo i trzeci za ciosem, ale tamten był szybszy, ten ostatni. No i tak troszeczkę wyszło niemądrze, ostatecznie wszystkie 3 przeszedłem bezpiecznie. No i jakby na te pół godziny zapomniałem o tym paliwie i skupiłem się na wymijaniu tych statków. Duże takie torpedowce, lotniskowce, nie wiem co to było. No i ten trzeci Holender był szybszy. Ale ostatecznie, mimo wszystko, choć troszeczkę trzeba było zwieracz zacisnąć, nie popularyzuję, nic z tych rzeczy, po prostu przeszedłem. Było dobrze wyliczone, kapitan tak chciał, było pod kontrolą do końca, w każdej chwili mogłem zrobić zwrocik, przeczekać, ale on przechodzi mi za rufą, zdążyłem się obejrzeć, popatrzeć na niego, ale fajny statek, no jak tnie morze i rzucam się do kluczyka, żeby wyłączyć silnik ręcznie, żeby on do końca nie zaciągnął powietrza z baku. Nie zdążyłem i tak zaciągnął. Skończyło się paliwo. Po prostu w wodzie i to jeszcze pod wiatr. Jachcik stanął w miejscu jak wryty, jak w betonie po prostu. Bezruch. Dryf w zasadzie miałem, ale nie taki jakbym chciał, wiatr nie pomagał, niosło mnie z powrotem na ten tor wodny, który właśnie przekroczyłem, ruch statków nadal był aktualny. No dobra, i akcja, na spokojnie, nie ma czasu no nie ma czasu, ogólnie nie ma czasu, a na pewno nie na nerwy, więc bańka, tutaj załogant wyszedł sprawdzić co się działo, mówię latareczkę dawaj. Zaczynamy wlewać paliwko weszło, rozruch motoru, nic z tego, zapowietrzony, tak więc kręcę i nic się nie dzieje i kręcę, odpalił, zgasnął, wiecie jak się odpowietrza diesla, długo i ciężko, no to właśnie i taka historia, że nadal mnie ściąga na te pędzące statki i dryfuje w tamtym kierunku i nie można się uruchomienia silnika, po prostu już paliwko jest, ale zapowietrzone jest na amen. Odpalił w końcu, przejechałem kilkadziesiąt metrów, znowu zgasł i znowu to samo i ciągle historia, ledwo zdążyłem odzyskać jakiś kurs, jakiś kierunek, znowu gaśnie, znowu się dusi i no opcja jest taka, że albo zaciągnął muł z dna zbiornika, albo, a widzicie jak ładnie nagrywam na tle koła ratunkowego, żeby było. Ale dałem ciała w nocy. No w końcu się udało go odpowietrzyć, jeszcze zgasł parę razy po drodze, ale ogólnie dla mnie, no dawno takiej głupoty nie zrobiłem. Nie był to żadne szukanie przygody, nie było to jakiś świadomy wybór, po prostu tak mnie zmęczenie znużyło, zmoliło, zimno dopadło i błędna decyzja kapitana. Dawno takiego błędu nie popełniłem, to jest bardzo dobra historia, żeby ją opowiedzieć i żeby, wiecie jak jest, nie? U mnie bez tabu, nie ma tego. Jeżeli będzie się działo coś złego, to na pewno opowiem, jak coś dobrego, to niekoniecznie, ale dałem ciała, mam tę świadomość, zostanie na długo w pamięci, tak nie wolno robić, nie ma czegoś takiego, że zmęczony, chcesz żeglować, to, a jak zmęczony, to stań po prostu i nie płyń dalej. No, jestem bardzo niepocieszony z tego, co zrobiłem. Przynajmniej jakiś czas, teraz nie zrobię. Ojejku, jakby tego paliwa zabrakło, jak ja przychodziłem mu pod dziobem. Dlatego nie wolno przechodzić dużym jednostkom nikomu pod dziobem. Trzeba czekać, bo to nie chodzi o to, że się zdąży. Zdążyć to jedno, ale może się stać coś, czego mogę nie przewidzieć. Bo gdyby paliwa było dosyć, to w ogóle byśmy o tym nie rozmawiali. Po prostu to był normalny manewr. Ale z racji tego braku paliwa stało się inaczej.
Gdybyście chcieli powiesić kilka psów na mnie, nie za dużo, parę. Gdybyście mieli jakieś pytania, gdybyście mieli jakieś wątpliwości, jak ja to robię, że ja jeszcze żyję, zachęcam w komentarzach. Bardzo chętnie poczytam, odpowiem. Jakbyście chcieli wiedzieć, gdzie byłem, gdzie będę, co robię i dlaczego, może ja się czegoś dowiem, piszcie, odpowiem.